Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Ewa Argalska, inspirowana uczuciami. Jest to moja kolejna inspiracja dla sklepu Zielone Koty. I dzisiaj, zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy na ostatnim live'ie, zrobię wpis do Art Journala. Także będzie coś innego niż zwykle. Mam nadzieję, że ta forma też przypadnie Wam do gustu. Ja tutaj troszeczkę też poeksperymentuję, trochę też pewnie nowych rzeczy się nauczę w czasie tego tutorialu, bo coś tam sobie kiedyś tworzyłam, ale jakby to były raczej takie luźne kartki, że tak powiem. A jakiś czas temu kupiłam sobie taki mały notes i zaczęłam tutaj coś już tworzyć. Tu mam jeden z pierwszych takich wpisów, oczywiście z moich ulubionych kolorach, czyli jest tutaj błękit, jest tutaj róż, trochę fioletu, a dzisiaj zrobię coś takiego bardziej, może trochę mrocznego, może coś, co nie do końca pasuje do moich klimatów, bo na tym live'ie kwiatowym ostatnim, kto nie był, to serdecznie zapraszam do obejrzenia. Jest dostępny na kanale sklepu Zielone Koty i również na moim kanale Inspirowane Uczuciami. Także można sobie do niego wrócić. I tam na tym live'ie poprosiłam Was o to, żebyście rzucili mi takie wyzwanie, co mogłabym przygotować jako kolejna inspiracja. No i właśnie padła propozycja Art Journala i ktoś też napisał, że zrób coś z czachą. Więc uwaga, będzie dzisiaj czacha. Także będzie wpis do Art Journala i do tego jeszcze wpis z czachą, także takie dwa w jednym. To jest taki malutki notesik. On ma wymiar 12 cm na 12 cm, więc myślę, że dla kogoś, kto dopiero zaczyna, kto nie jest tak obeznany jeszcze z tą art journalową formą, to taki rozmiar jest całkiem ok. Ja mam w wersji różowej, wiem, że teraz w sklepie jest dostępny czarny na pewno. Były jeszcze miętowe, nie wiem, czy takie kolory jak różowy i miętowy jeszcze wrócą, ale zawsze warto napisać i pytać, w razie czego. Na pewno jest czarny, bo sprawdzałam specjalnie i wiem, że czarny jest dostępny, więc tak jak mówiłam, tu już jest pierwszy wpis, taki motywujący i właśnie chciałabym, żeby w tym moim art journalu były takie wpisy właśnie głównie motywujące. I dwa słowa o tym, co przygotowałam i biorę się do pracy. Mam tutaj naklejki odskraplowe z napisami, mam naklejki kwiatowe i mam czachę. To jest, słuchajcie, chyba jedna z nielicznych czach, jakie w ogóle znalazłam, więc dzisiaj wykorzystam właśnie tę. Więc będzie tak trochę mrocznie, bo będzie trochę czarnego koloru i ten czarny chcę połączyć z różem. No i są też kwiaty, no bo wiadomo, kwiaty muszą być. I mam też takie etykiety. Nie wiem, czy je wykorzystam. Zostawiłam je, ale teraz tak sobie myślę, że chyba nie do końca jednak do tej mojej całej koncepcji mi będą pasować. Generalnie nie mam tu jakiegoś takiego wielkiego planu. Raczej będę robiła tak, jak mi się pomyśli, że ma być, to tak zrobię. Mam tutaj tusze też, to są tusze Archival, czyli są to tusze permanentne, wodoodporne i tych tuszy będę używała do stemplowania, bo stempel też mam tutaj, takie piękne tło. O, tutaj dobrze widać i przygotowałam sobie też maski, coś takiego z jakąś tam roślinnością i taka maska z takim damaskiem ładnym. No i uwaga, mam tutaj też paski od Tima. Tu wybrałam taki jeden z tym kwiatem, bo bardzo mi się ten kwiat spodobał i chciałabym go też umieścić właśnie w tym moim wpisie. Myślę, że klimatem dopasuje mi się fajnie do tej czachy. Więc z tych paseczków będzie ten kwiat. I tutaj jeszcze mam drugi zestaw pasków i że w tę czerń chcę wplatać róż, no to wybrałam sobie paski w takim odcieniu z różowym. Więc zostawię sobie tutaj te trzy, być może coś z tego też użyję. Tu mam też takie paski wąskie, tu jest ich naprawdę bardzo dużo, bo nie pamiętam ile, gdzie 89 sztuk, czyli naprawdę dużo tych sztuk tutaj jest. Jest tutaj coś w różu, są też takie czernie, nie wiem, być może coś z tego wykorzystam, także odkładam to na razie na bok. I mam też taki papier kolażowy,
Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. W każdym bądź razie dzięki Anai już wiem, jak tego używać. Natomiast dzisiaj chyba tego nie użyję, bo jeszcze nie jestem tak pewna tego, czy mi to w ogóle wyjdzie. Chciałabym sobie jakieś tam testy porobić, posprawdzać. Wiem, że Wart Journalu, no właśnie on do tego jest przeznaczony, nie do takich testów, do sprawdzania, ale chyba nie dzisiaj dla mnie. Także to odkładam, ale za to mam jeszcze jakąś taśmę washi, taką szerszą. Tutaj jest coś, co jestem pewna, że wiem, jak to zadziała, więc jakby aż tak eksperymentować mocno nie chcę. No i mam też tusze z Distressa, mam czarny, mam w różach, mam aż 3 odcienie, bo mam taki jaśniutki róż. Tu mam akurat oksajdy, bo oksajdy fajnie widać na tym papierze. Inki chyba są troszeczkę delikatniejsze, więc no dobrałam sobie tak, żebym nie musiała szukać. I mam też coś w szarości, bo może gdzieś tam też jakieś takie przejście z tego różu do czarnego właśnie będzie fajnie zrobić takim szarym kolorem. I tusz akrylowy do chlapań czarny przygotowałam. Mam tutaj też taką folię acetową. To jest ta folia, która służy na przykład do robienia szybek w shakerach, bo będę ją wykorzystywała do zrobienia tła. Pędzelki do chlapań, pędzelki do tuszowania. No i to jest w zasadzie no, prawie wszystko, bo jeszcze mam kosteczki. Tak, ja mam kosteczki. To jest też niesamowita rzecz. Milimetrowe, bo być może jakąś delikatną warstwę tu będę chciała zrobić, chociaż raczej chciałabym trzymać się tego, żeby tutaj było płasko, ale na wszelki wypadek je wzięłam. No i jaki jest ten mniej więcej mój zarys? Chciałabym, żeby tu były jakby 2 kompozycje po 2 różnych stronach, tak? Czyli tutaj powiedzmy, że będzie to coś z czachą, a tu będzie tak bardziej kwiatowo. Tak sobie wymyśliłam, jakąś tam koncepcję w głowie mam ułożoną, ale tak jak mówię, nie będę się też trzymać ściśle tego planu, który sobie gdzieś tam wymyśliłam. Sięgnęłam sobie jeszcze po nagrzewnicę, no bo tu będę musiała to wszystko podsuszyć i wzięłam sobie kartkę taką zwykłą A4 do drukarki, bo ja sobie ją podłożę tutaj pod brzegi. Jak będę robiła to całe moje tło, to nie chcę, żeby mi to jakoś tak, wiecie, wyciekło na boki bardzo. Sięgnęłam sobie po atomizer z wodą i zacznę od przygotowania tła. Tak jak mówiłam, chcę, żeby z jednej strony było takie ciemne, czarne to tło, z drugiej, żeby było jaśniejsze i na tej folii nałożę sobie tusz. I go rozcieńczę wodą. I słuchajcie, i tak będę to tło właśnie tworzyła. Zaraz Wam pokażę. Będę robiła takie plamy. No to lecimy. I dzięki temu, że mam tutaj to na tej folii, to tak, no powiedzmy, że te plamy tak chociaż trochę będę mogła w jakiś tam sposób sobie kontrolować. Ok, jedna taka, no bardziej taka szara mi wyszła niż czarna, ale w sumie to nawet dobrze. I coś teraz z różu. I tu chyba wykorzystam właśnie ten kolor. Także robię to w ten sposób. I może ja ten fragment trochę przyspieszę, bo też nie chcę Was tutaj trzymać nie wiadomo jak długo.
Dobra, tło z Distressów mam już przygotowane i teraz przejdę do kolejnego etapu, czyli troszeczkę tutaj chciałabym nadać właśnie tego wzoru przez maskę. Jako że mój zamysł jest taki, że będę miała kompozycję z lewej, z prawej strony, to chciałabym, żeby tutaj przez ten środek jakoś to fajnie wyglądało i się ładnie łączyło, więc myślę, że taki właśnie damask tutaj się dobrze sprawdzi. I w sumie nie wiem, którym kolorem, chyba tym różowym, trochę tego tuszu przez maskę właśnie nałożę. Tak, nie zastanawiam się, trochę tu, trochę tam, niekoniecznie, żeby cały ten wzór było jakoś bardzo mocno widać. O, i wygląda całkiem całkiem ciekawie. I zobaczymy, jak ten róż będzie na tym czarnym wyglądał. No, całkiem fajny efekt to daje, więc jeszcze trochę tu. No i to tło mi się już coraz bardziej zaczyna podobać. Tu mam jeszcze tą maskę taką z tą roślinnością. Chyba będę używała jej w ogóle pierwszy raz. A nie, coś tu już było. Także no, może tu. I może trochę jakiegoś jaśniejszego tego różu. To jest ten kolor. Nie wiem, czy go w ogóle będzie widać na tych plamach, ale może zobaczymy. No, praktycznie jest niewidoczny. Ciekawe jak na tym czarnym. Nie mam pojęcia. Może trochę go rozjaśni. Zaraz zobaczę. Może da to jakiś ciekawy efekt. No na tym czarnym jest troszeczkę widoczny, ale też nie jakoś mocno, więc na pewno ten kolor jest zdecydowanie za jasny, bo ginie mi tutaj. Tak jak mówiłam, dzisiaj po prostu eksperymentuję. Więc te listki bym zrobiła... Tak patrzę, bo tutaj jest trochę takiej zieleni. Może bym tu zieleni trochę dodała. Sięgnę sobie po jakiś zielony tusz. Gdzieś miałam taki nie... O, jest. Ten. On jest taki właśnie fajny, delikatniejszy niż ten, którego zawsze używam. O, zawsze używam tego. Peeled Paint, tak? A ten jest delikatniejszy, więc wolę ten, bo nie chcę, żeby mi się tutaj ta zieleń tak za mocno przebijała, tylko była takim delikatnym akcentem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, i to jest właśnie dokładnie ten efekt, o który mi chodziło. Tylko taki właśnie delikatniutki akcent. I tak samo z tej strony też. Dobra. Na razie może jeszcze tu i wystarczy. Jeżeli chodzi o wzory przez maskę, to chyba już koniec. I trochę chciałabym jeszcze dodać tutaj stempla. Ja już go używałam, także nie jest nowy, choć wygląda jakby był. I tutaj użyję już koloru szarego, bo nie chcę przytłumić tego czarnym kolorkiem.
i chciałabym, żeby to wyglądało tak, jakby te dwie strony się tutaj ze sobą, tak wiecie, zlewały. Piękny jest w ogóle ten szary. Stempla zawsze jeszcze gdzieś tam mogę dołożyć. Gorzej będzie ze wzorem przez maskę, więc może na razie niech to będzie koniec, jeżeli chodzi o stemple. To jest taki kolorek. I stempel ten. Oczywiście linki do wszystkich produktów znajdą się w opisie filmu. Jeżeli któregoś produktu nie będzie dokładnie tego samego, no to na pewno znajdę dla Was jakiś, powiedzmy, zamiennik. I teraz lecę już z naklejkami, to już mi nie będzie potrzebne, a włożyłam te kartki tutaj, żeby mi się to, wiecie, wszystko tak nie rozściapało na boki, na te kolejne strony. I tak jak mówiłam, chcę wykorzystać czachę i myślę, że ta czacha poszłaby tutaj, ale jeszcze zanim ją przykleję, to miałam plan, żeby tutaj dać trochę kwiatów właśnie pod spód. I teraz się tak zastanawiam, jakbym dała taką gałązkę. Mam też w wersji foliowej, wiem, że ta foliowa jest teraz niedostępna w sklepie, trzeba by tam sobie kliknąć powiadom o dostępności, tylko obawiam się, że ta foliowa by mi tu trochę zginęła, a tu mi zależy na tym, żeby jednak te kwiaty były widoczne. O, dobra, tu sobie podkleję. I czacha pójdzie tu. No i powiem szczerze, że bardzo fajnie ona mi się wpasowała w całe to tło. Także jestem tutaj zadowolona z tego efektu. I coś jeszcze tu bym przyciągnęła jakąś taką drobniejszą gałązką. Zieloną, może tą. Urwałam liście. Ciężko się odkleja, jak są takie bardzo drobne te elementy. O. Tu jest trochę tej zieleni, więc to wszystko tak się fajnie ze sobą zgrywa. I tu gdzieś bym dała napis, ale to za chwilę. Teraz idą w ruch paski i mówiłam, że tu chciałabym, żeby był ten kwiat z tej strony. Bardzo mi się podoba, jest przepiękny, taki trochę jak, trochę mi się ze słonecznikiem kojarzy. Miałam go dać tu, ale chyba go dam tutaj. Co prawda zasłonię te moje, chyba że tu. Dobra, niech sobie tak poleży, ja się zastanowię i tu jeszcze pomyślę nad tym, co wyciąć z tego. O, to będzie tu świetnie pasowało do tej czachy. To prawda, trochę przykryję tutaj te gałązki, ale w sumie nie będę się chyba tym jakoś za bardzo przejmować, a tutaj będę miała fajne miejsce na napis. Jakbym to pod spód wkleiła, to by jeszcze lepiej wyglądało. Dobra, trudno. Chyba, że tak. I tu coś z tego ułożę. Zobaczę. Pomyślę jeszcze. Dobra, to ja się zastanawiam. Ten fragment filmu Wam przyspieszę.
Słuchajcie, podobierałam te wszystkie dodatki, tak jak widzieliście, dołożyłam jeszcze troszeczkę taśmy washi. Jest czacha, są kwiaty, jest trochę czarnego, jest trochę różowego. Zupełnie, słuchajcie, no może nie tak, że zupełnie nie mój klimat, bo jakieś tam kwiaty się pojawiły, pojawił się róż, więc coś mojego jest tam przemycone, ale jest to rzecz zupełnie dla mnie taka inna, ale bardzo fajna, bardzo taka oczyszczająca głowę. No i teraz mam tutaj zestaw napisów. Bardzo w ogóle lubię te napisy. Są na takim fajnym, grubym papierze. I zastanawiam się, co tutaj by wkleić. Tak jak mówiłam, chcę, żeby ten mój art journal był takim art journalem motywującym. Dobra, wymyśliłam, że daję ten napis. Najpiękniejsza inspiracja to ta zrodzona z miłości. To będzie jeden. I drugi. No i znowu zgubiłam. O rany. Nigdy się nie poddawaj. To chyba miał być ten. Tak. Tak, nigdy się nie poddawaj. Przyklejmy tu. Idealnie mi tutaj się wpasował. Zasłonił mi te napisy. Ja celowo tutaj chciałam je przysłonić i miał być ten, bo tak mi do tych kwiatów tutaj pasuje. No i tu mi najbardziej pasuje. Więc cyk będzie tu. No i teraz mamy tutaj czarne napisy, które są takie dosyć kontrastowe. Dlatego fajnie byłoby dodać jakieś czarne akcenty. Na pewno czarnym akcentem będą chlapania. I mam tutaj też jakiś cienkopis i tak trochę chciałabym tym cienkopisem tutaj, wiecie, jakieś takie zrobić cosie. Tak trzymam to w zasadzie bądź jak. Byle mi tylko jakieś takie kreski poszły. Tam na tym moim poprzednim też takie kreski zrobiłam. Bardzo mi się spodobały, więc będę teraz wszędzie wplatała kreski. Ewentualnie jakieś takie drobne jeszcze kropki mogłabym nim zrobić tutaj. Gdzie, nie gdzie. Roztarło mi się na tej washi. Trudno. Muszę to zostawić na chwilę, żeby to dobrze powysychało. O, takie jakieś coś. Akcencik po prostu. Drobny. Myślę, czy gdzieś jeszcze. Myślę, że chyba wystarczy. Też nie ma co przesadzać. Teraz jeszcze czarne chlapania, więc muszę tu zrobić sobie trochę porządku. Widzę, że słońce to w ogóle już mi zaczyna się wciskać w kadr, więc to znak, że czas kończyć. W ogóle to jestem ciekawa, co sądzicie właśnie o takiej nietypowej inspiracji dla mnie. Bo zawsze gdzieś tam się kręcę wokół kwiatów i kartek, a czasem człowiek właśnie chce zrobić coś takiego innego. Chciałabym jeszcze te napisy przykryć. Więc czachę mogę pochlapać, to nie przeszkadza. Jakie wielkie. Dobra, i chyba wystarczy, bo już i tak tutaj się dosyć dużo dzieje. Teraz zostawiam to do wyschnięcia. Czekam na Wasze opinie. Co sądzicie? Co myślicie o takiej trochę innej inspiracji
właśnie w moim wykonaniu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!